Witamy Was w Podkręć content. programie o nauce tworzenia wideo podcastu. Ja nazywam się Dominik Twardowski, jest ze mną także Marek Markiewicz Cześć. i świeży mężu Filip Senakiewicz. Siemanko. Każdy z nas wywodzi się z nieco innej dziedziny tworzenia treści. Dominik jest lektorem i bawi się dźwiękiem i językiem. Filip jest operatorem i naszymi oczami w tej przygodzie. Ja zajmuję się technologią rozpoznawania mowy i odpowiadam za napisy, które widzicie u dołu ekranu. We trzech postaramy się pokazać Wam, jak pokonywać początkowe przeszkody w tworzeniu treści, jak najlepiej wykorzystywać warunki techniczne, w których się znajdujecie i jak prostymi trikami i stosunkowo niewysokim kosztem te warunki poprawić. Jak może już dostrzegliście, nasze przestrzenie także nie są jeszcze idealne, ale mamy kilka pomysłów, jak je usprawnić i chcemy tę drogę przebywać z Wami. Pierwszą rzeczą, którą zauważył nasz gładki operator Filip, były tła. Tła naszych kadrów, gdzie mieliśmy nagrywać. Powiedz, Filip, jak bardzo cię kuło w oczy to, co zastałeś u nas, to, co musiałeś ustawiać? Strasznie było brudno? Brudno? Nie zwróciłem na to uwagi, bo były dużo większe obiekty w kadrze niż kurz i raczej na tym się skupiałem, ale dodam, że to był pierwszy mój raz u Was w mieszkaniu. No i to było takie trochę ciekawe Było doświadczenie. fajnie. Było fajnie, ale to było ciekawe doświadczenie, bo chciałem jednocześnie stworzyć jakiś materiał dla potencjalnego widza, ale też jakby wszystko dla mnie było też nowe. No, przywitany zostałem po książęciu, czy whatever, ja zawsze z odmianą tych wyrazów miałem problem nad tym, Jak książę. jak książę. Jak książę cię przyjęliśmy. Jak księcia. Jak księcia. Chlebem i wodą. Chlebem i solą się mówi, Mareczku, ale Chlebem i solą. ale to też jest nieprawdą, bo tak naprawdę Sól była w wodzie. były Tak jest. owoce i ciastka, sami zobaczycie, no. Tak jest. Zobaczcie sami, mamy dla was nagrania z wizyty Filipa na naszych mieszkaniach. Za wysoko poszedłem, siema Marek. Nie bój się. Patrz. Oj, za ciemno jest. Za ciemno jest. Rozjaśniam. Cześć. Cześć. Przestraszył się. Skórek się przestraszył. No widzisz go? Siema Skórek. Jakbym wiedział, że będziesz z kamerą, to bym się uczesał. No, Zapraszam. zawsze musi być uczesany i gotowy. Zapraszam. No, dziękuję. Wchodzimy do studia. Wchodzimy do studia, panowie. Tutaj będą się działy rzeczy wielkie. Przyszedłem właśnie do Marka. To jest jego pokój, który stanie się niedługo studiem, a to Marek we własnej osobie. Witamy, Marku. Jak wiesz, właśnie jestem tutaj po to, żeby pomóc Ci ustalić studium. Tu akurat jest puchar od WOŚP. Puchar i medale za Mistrzostwa Warszawy i puchary za Mistrzostwa Polski są u rodziców w mieszkaniu. Troszkę grałem. Grałem w reprezentacji Warszawy, makroregionie warszawsko-mazurskim. Powoływany byłem również do reprezentacji Polski, ale niestety kolana, kontuzje sprawiły, że na chwilę obecną mogę tylko oglądać naszą reprezentację na stadionie, tudzież przed telewizorem. No, ale widzę, spodenki reprezentacyjne są. No prosto. I jakby marzenia nie umierają. Niestety sytuacja z wirusem sprawiła, że ten sezon przepadł, tak? Za chwilę strzelimy sobie kawkę i przejdziemy do naszego głównego zadania. Kawkę i tam, co to jest? Mango, Marek? Czy to jest Mango winogrona. ratatouille i takie rzeczy? To jest melon, przepraszam. Meluna. Także będziemy sobie spożywać meluna, jeść winogronka i przygotowywać secik pod podcast. Będziemy aranżować to wnętrze, czy na razie wymyślać plan, a w trakcie naszych odcinków będziemy też pokazywać Wam, jak właśnie zmienia się nasze otoczenie, nasze studio, jak sobie to wszystko urządzamy. No i widzicie, piękności. Słyszałem tam trzeszczącą podłogę. Udało się wam z tym jakoś poradzić? No, podłoga z lat 60. No, 10 lat temu było wielkie cyklinowanie i nie przewiduję większych zmian. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszycie jakieś trzeszczące przedmioty.
w odcinku. Powiem tak, no nie było takiego zagrożenia, że można stanąć na którejś z desek podłogi i statyw nam wystrzeli jak z katapulty. Takiego zagrożenia nie było, natomiast rzeczywiście zawsze z jakimiś problemami nietypowymi musimy się zmagać w zależności od danej lokacji. Nie ma po prostu uniwersalnych rozwiązań i nawet dzisiaj, kiedy ustawiałem sobie ten set, jakieś nowe rzeczy na problemy nowe natrafiłem i prawdopodobnie wy też. Więc no, to jest fajny temat, o którym mam nadzieję jeszcze będziemy nieraz, do którego będziemy nieraz jeszcze wracać. Tak jest, więc zobaczcie w takim razie, jak kończy się historia ustawiania sprzętu u Marka. Jowi. Jak się wabi? Jowita. A, zapomniałem, widzisz? Jowi. Jakieś biznesowe spotkanko masz? Już miałem. Dzisiaj mam jeszcze jedno spotkanie, telekonferencję z właścicielem i prezesem Newton Media i Newton Technologies. Sytuacja związana właśnie z napisami, z urzędami miast, gmin jest obecnie taka, że od września oni będą potrzebowali narzędzi do tworzenia napisów, które będą umieszczane na ich stronach internetowych, na stronach BIP-u z uwagi na ustawę o dostępności. Podobało jej się. Marek, przyniosłem Ci generalnie kamerkę, znaczy taką tam prostą kamerkę w zasadzie, która jest aparatem fotograficznym, ale nagrywa Full HD. Ten obiektyw mogę Ci zmienić, bo ten nie jest akurat za mocny, znaczy on ma 18200 ogniskową, więc do robienia zdjęć nie jest taki zły, ale mam obiektyw, który troszeczkę jakością jest lepszy i pewnie go zamienimy. Ale do testów na razie wystarczy nam ten. No i ustawimy sobie jakiś taki set bazowy, początkowy, do tego, żeby zacząć nagrywać. To tak już na stałe jest? Właśnie, od temperatury. Tak, więc to jest statywu. Ona sobie tak lata tu teraz luźno. Dokładnie. I nakręcasz stopkę. Tu jest taka strzałka. Może ją też pokażę. O, tu jest strzałka. I zawsze w tą stronę, tutaj jest z tej strony ma być obiektyw. Czyli jak będziesz mocował, to tak. Kamera zapięta na statyw. Marek sobie siedzi już w miejscu, które wybraliśmy do kręcenia podcastu. Wydało ono nam się najlepsze z tego względu, że najmniej wymaga przearanżowania obecnego ustawienia mebli i elementów. Braliśmy pod uwagę ten kącik, ale tam byłoby właśnie za dużo przestawiania i nowych aranżacji. I będziemy mieli światło kontrowe lekko podające Markowi na plecy, ale też dające mu tutaj taki obrys ze światła, a środek twarzy pozostaje skontrastowany do reszty. Co też jest po prostu troszeczkę ciekawsze dla oka. Będzie można go jeszcze dopalić jakąś lampką z przodu, być może nie będzie takiej konieczności. Jeżeli chodzi o nocne ustawienie, też to pasuje, ponieważ tutaj chcielibyśmy wrzucić plakat na tą ścianę. Plakat, który już sam w sobie jest neonowy, ma taki neonowy look. Nie powiemy może jeszcze, jaki to jest plakat, z jakiego filmu. Ten plakat będzie można też doświetlić nocą. Na przykład jakimiś listwami neonowymi, tak? Listwami LEDowymi i jeszcze jakby wzmocnić ten efekt neonowości i kina. Marek, a może Ty masz pomysł, jakimi kolorami moglibyśmy okrasić ten piękny plakat? Tak, zastanawiałem się nad białym i oczywiście czerwonym, a może czerwony, biały i zielony? Mareczku, widzieliśmy Twój pokój, jak wyglądał przed przyjściem Filipa, w sumie na początku tej wizyty. Powiedz, czy teraz, jak masz wszystko ustawione do nagrywania na dzisiaj, czy krajobraz tego pokoju się zmienił bardzo, czy tylko trochę? Czy masz jeszcze szansę, wiesz, wyjść z pokoju, nie przewracając niczego i czy możesz z niego korzystać, czy możesz, wiesz, czy składasz i rozkładasz ten setup cały czas? Powiem szczerze, że dzisiaj chyba bym się przewrócił, ale jest coraz lepiej, jest no zupełnie inna bajka, tak? Mamy pomysły na to, co zrobić jeszcze, jak to wszystko pozmieniać, co dodać, co usunąć. No, na pewno bardzo dużo się nauczyłem podczas wizyty Filipa, więc dzięki wielkie za podpowiedzi. Mam nadzieję, że kadr, który ustawiłem, będzie się nadawał do czegoś.
Więc zobaczymy. Miejmy wszyscy takie nadzieję. Filip, a powiedz mi, jaki był największy problem, który napotkałeś u Marka w pokoju? Co było największą przeszkodą, którą musiałeś pokonać? Wiesz, nie podchodziłem do tego na zasadzie, że znajdę jakieś idealne rozwiązanie i tak naprawdę jest u Marka w tej chwili troszeczkę inny ten setup, ale on zawsze będzie podlegał jakimś modyfikacjom niż w tego dnia, kiedy przyszliśmy i coś ustawiliśmy, bo chociażby zmieniliśmy, od tamtej pory Marek zmienił kamerę. Generalnie no, z czym się trzeba zawsze zmagać? No, myślę, że światło jest tutaj dosyć kluczową sprawą, ale tak jak już powiedziałem, każda lokalizacja ma swoje plusy, ma swoje minusy. Trzeba też nie za bardzo podchodzić do tematu zbyt technicznie, tak? Czyli nie skupiajmy się na tych technikaliach. Raczej wydaje mi się, że ważniejsza jest merytoryka, ważniejsze jest, żeby w ogóle się przemóc i coś powiedzieć do kamery, bo myślę, że z tym wiele osób może mieć problem. Trema się zawsze pojawia i myślę, że trzeba się skupić na tym, żeby być sobą. I oczywiście, jeżeli już wracamy i mocno koncentrujemy się na kwestiach technicznych czy poprawności obrazka, no to uprzątnąć po prostu ten kadr z jakichś niepotrzebnych rzeczy. No ale wiadomo, to są nasze mieszkania, to są przestrzenie częściowo robocze, częściowo prywatne. Nie da rady po prostu zrobić studia z domu. W tak krótkim czasie przynajmniej. Dokładnie, bo czy się da, czy nie, to się jeszcze okaże, drodzy Państwo. Mówisz o tych przestrzeniach roboczo-mieszkalnych. Jest jedna taka przestrzeń, która mi przychodzi na myśl, którą też odwiedziłeś. Jest to moja Hawira. Byłeś u mnie na kwadracie. Zobaczmy w takim razie, co wyczarowałeś tutaj. Stuku puku. Idą goście. Drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Gabaryt pana chce dopadł. I jesteśmy, proszę. Cześć, witajcie! A Oto więc- moje MTV Cribs. A gdzie się te wielkie rzeczy będą działy? Zapraszam. Nie te drzwi, nie te drzwi, nie te drzwi. Tu. Yeah, Oh yeah. oh yeah. Wolumen. Nie no, ponownie. Nie wiadomo na czym oko zawiesić, tyle fajnych rzeczy. Dzięki. Tu będziemy ogólnie pracować. Fajnie. Tu ja sobie będę pisał rzeczy, to będziemy zasłaniać, tu będziemy siadać, tu będziemy siadać, to będziemy jeść. Jest będziemy ta robić herbę albo... sławetna żaba. Jest żaba sławetna. Będzie sławetniejsza. Tak jest. Let's hopę. Let's hopę. Do tego doprowadzimy. Okej, to ja się rozpakowuję Tak i jest. I działamy. jazda. I do przodu. Kawka już jest. Kaweczka jest. Widzę, że i ciasteczka są. Są ciastki, jest kawki. Bo co to za ciastki bez kawki, a co to za kawki bez ciastki? Słuchaj, tak już masz kamerę, to może właśnie ty spróbuj pokazać. Czyli co, mam robić przeprowadzkę po pokoju? No tak, bo w sumie tak. Plakatinio z Lublina, z Centrum Kultury w Lublinie. Dostanę od mojego ziomka Plamy. Suszarka do głosów. Słyszarka do głosów. Proszę bardzo, to jest Tak, rzeczywiście. gąbeczka. Jak tu wsadzasz głowę, to takie jest wrażenie, jakby Tak, o ale... połowę twoich decybeli ci wycięło. Dokładnie, ale to człowiek kupuje jak myśli, że to działa i Ale jest to bęben od pralki chyba. trochę tak wygląda. Fryzby, bo rzucać trzeba. Jak śpisz, to też lektorujesz. Ale Jak się nie budzisz po to. rano, to jest witam serdecznie cię, Good morning Warsaw! witam cię ja. Witam cię ja, witam cię ja. Jaki masz dzisiaj dobrze rozgrany głos. Dużo ponotowane. Widać, że no, są plany Tak, na życie. wczoraj były robione porządki na tablicy. Tutaj dużo rzeczy stąd wyjechało, bo miałem tutaj rozpisane pomysły na scenariusze do klipów, które chciałem nagrać, żeby zgłosić się do banku głosów pewnego. Tutaj, żeby mi się od szyby dźwięk nie odbijał, wisi jeden koc. Drugi koc jest zakładany, tutaj montowany jako sufit i wyłapuje mi odbicia dźwięku od sufitu. To jest właśnie bastrap, tak wygląda bastrap, gąbeczka, która wyłapuje bardzo fajnie to niskie dźwięki, to się ustawia w rogach. Tutaj sobie będę siedział i będę do Was nawijał. Okej, czyli musimy zaaranżować tą przestrzeń, Tak więc jest. ponieważ ta tablica wprowadza lekko takie zamieszanie w kadrze, Poza tym nikt nie musi Bo jest dużo- znać wszystkich moich planów. bo jest dużo szczegółów i to ja się aż tak spóźniłem. To, co mogę zasugerować, to można by było tą tablicę zasłonić jakimś plakatem. Tutaj plakat możemy przykleić, przyczepić i wiesz, on sobie będzie A, wisiał. okej, no tak się składa, że przyniosłem ze sobą kilka plakatów. Przyjrzyjmy, co Przeżyjmy, co tu jest. też za Toblerone tutaj przyniosłeś.
Rzeczywiście to wygląda jak Toblerone. Ciekawe, czy dostaniemy cease and desist letter. A to nie wiem, co to jest za projekt. Cease and desist to są listy, które twórcy wysyłają do ludzi, którzy naruszają prawa autorskie, żeby zaprzestali swoich praktyk. To nie Uważaj, ten, żeby nie pogiąć, uważaj, żeby nie... Dobrze. No ale to jest jeden z moich ulubionych, no wiadomo kto to jest. To jest Hobbit. To, tak. Miałem powiedzieć Harry Potter, ale... To jest Harry Potter w komnacie Hobbitów. Jaki plakat w końcu wybraliście? Moim faworytem był Hobbit. A co w końcu wymyśliliście? I widzisz, Mareczku, i tu niestety muszę cię zawieść, bo wybraliśmy tych dwóch panów. Tutaj w sumie chyba jednego z nich tylko widać. Wybraliśmy Powrót do przyszłości jako ten bardziej pasujący do mojej przestrzeni, ale jak widzicie, nie powiesiliśmy go, bo przestrzeń żyje cały czas. Stwierdziliśmy jednak, że na razie nie jest potrzebny, powieszę go sobie gdzie indziej, a przestrzeń, która jest tutaj na razie pozostaje, plakat byłoby widać tylko tutaj. Więc na razie nie ma sensu, żeby były tylko dolne napisy plakatu. Może będę coś tutaj rysował, a może nie. No może będę pisał i trzeba będzie na to zwracać uwagę. Piszcie w komentarzach, jeśli zauważycie jakieś zmiany w kolejnych odcinkach w tej przestrzeni tutaj. To jest biała suchość, realna tablica. Może będzie ciekawie, a może będzie nudno. No właśnie, to co ja mogę powiedzieć jeszcze, to tych upgrade'ów będzie prawdopodobnie nieskończona ilość i modyfikacji będzie też co niemiara, bo jedna rzecz to właśnie kwestie techniczne, kwestie sprzętowe, które na pewno każdy wideopodcaster będzie chciał sobie uskuteczniać i ulepszać, ale pamiętajmy o tym, że dzisiaj nagrywamy jeszcze takim końcówką dnia, gdzie jeszcze mamy światło naturalne, ale myślę, że popracujemy nad tym, aby któregoś dnia zrobić taki nocny podcast. Gdybyśmy dotrwali do jesieni z tą serią odcinkową, mam nadzieję, co się stanie, to będziemy mieli troszeczkę dłuższe te wieczory i może popracujemy nad jakimś takim setem bardziej, no nie chciałem powiedzieć dyskotekowym, ale jakimś oświetleniowym, kolorowym. No, możliwości jest dużo. Tak jest, tak jest. Będzie podcast po zmroku. Wypatrujcie w najbliższych kinach, wcale nie w kinach. Tak, nie, no, słuchajcie, będziemy zmieniać, o to chodzi, że będziemy zmieniać i przestrzenie i będziemy zmieniać to, jak robimy, co mówimy, o czym mówimy, więc tematy też będą nowe. Nie będziemy mówili tylko o tym, co mamy w tle. Nie bójcie się. Na tym nasze możliwości się nie kończą. Ale póki mówimy o tle, jak widzicie, u mnie za bardzo możliwości zmian nie było, bo ta przestrzeń jest w miarę wykrojona. I po prostu mamy kilka pomysłów, które będziemy tutaj wdrażać z Filipem. Troszeczkę światła tu, trochę żarówek tam i wszystko powinno być ok. O, i wszyscy doskonale znają. Wiadomo co to jest, nie? Tak jest, to jest Rick i Morty, którzy nie bawią się a nie, to jest przecież Doc i Marty. Ha! Ale tak, Rick i Morty byli inspirowani właśnie tą kreskówką i ich pierwowzór był dużo bardziej obleśny niż Serio? No to tego nie wiedziałem. Pomogę tobie zawiesić ten plakat. Dobrze. Tutaj jeszcze, wiesz. A nie, tutaj nie będzie tego widać. Nie będzie? No dobra, zobaczymy. Będziemy odkrywać. Będziemy odkrywać. Słuchaj Dominik, no bo ja w ogóle o twoim życiu to jeszcze mało wiem, pewnie tak samo jak ty i o moim. Tak jest. Wspomniałeś coś, że mieszkałeś w Amsterdamie. 3 lata. 3 lata siedziałem w Amsterdamie, sprzedawałem pamiątki różne, podłużne i okrągłe, trzęsące się i spokojne. He was never in time for his classes. He wasn't in time for his dinner. Then one day, he wasn't in his time at all. Kolejne moje pomysły opiewają na oświetlenie. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem po polsku, ale... Oświetlenie. Tak, ale z tym opiewaniem, nie? No, chciałem się podpisać tutaj elokwencją. Jak jest poprawnie? Łabędź czy łabądź? I ten drugi odpowiadał, nie nudź kretynie, tylko słownik nabądź. O. Więc być może ja potrzebuję słownika, siląc się na te elokwencjalizmy. Ta matowa szybka to jest tak zwany dyfuzor.
po prostu zmiękcza trochę. Ale Nie, zawsze tak, można nie takie sobie... jak u Jensona Batona i Rossa Browna. Nie. Ale można też jeszcze domiękczyć sobie jakąś folią, których mam sporo, więc też mogę Ci je sprezentować nawet. No i jest kilka opcji, nie? No, doświetlać tło, doświetlać siebie z tyłu, No. doświetlać siebie z przodu. A ja będę, proszę Ciebie, tajemniczą postacią z obniżonym głosem i paskiem na oczach. Żeby to miało ręce i nogi. I sobie ustawimy po prostu, jak to ma wyglądać. Już nie będę stamtąd go ruszał. I tak, nie na kablu, bo na kablu coś nie śmiga, ale na Wi-Fi i owszem. I robimy cpyk. Za książkami na każdej z tych półek można umieścić lampkę lub nawet żarówkę z folią kolorową lub listwę LEDową. Tak jest. Oczywiście najpierw będę musiał usunąć resztki ciał, które tam przechowuję, żeby nie waliło spalonym mięsem. Najbardziej zadowolony to ja jestem, mój drogi, z tego, co zrobiłem. Totalnie nieodpłatnie, nieproszony. O! No wszystko. Więc z tego jestem najbardziej zadowolony, bo miałem przy tym mega ubaw, od razu w głowie mi się układało, co mam zrobić, jakie dźwięki, jak je wywołać, skąd je zabrać i jak poskładać, jak później poprzecinać, żeby się to wszystko zmieściło w 6 sekundach. Nie, nope, cut that! Słuchajcie, jak widzicie, to jest dla nas pierwszyzna, to jest dla nas coś nowego, żeby robić podcast, szczególnie wideo podcast. Ja jako człowiek dźwięku też nie jestem do kamer przyzwyczajony. Filip jest do kamer przyzwyczajony, ale nie z tej strony. Więc na pewno zauważycie wiele razy, że patrzymy tu, tam, za nisko, za wysoko. Uczymy się, przyzwyczajamy się. Idziemy po tej ścieżce razem z wami i będziemy na pewno poprawiać. Będziemy wam mówić ewentualnie, jakie techniki przyjmować, żeby takich błędów nie popełniać. No, Kiedy się już ich nauczymy? czuję się jakby oczyszczony z moich grzechów, Dominiku. Dzięki. Miło, że pomyślałeś o tym. Nie ma problemu, Filip. Zawsze mam... I got your back, bro! Dominik, powiedz proszę, jak się czułeś przed kamerą? Powiem szczerze, że jak zobaczyłem Filipa, no zmroziło mnie, tak? Jak zobaczyłem ten film, no to no nie było czapki z głów, tylko czapki na głowę, prawda? Więc te pierwsze doznania, pierwsze reakcje z kamerą są no, z jednej strony bardzo ciekawe, z drugiej strony jak patrzę na ten swój film, no cóż, liczę na to, że ten 15, 20, 25 odcinek będzie zupełnie inaczej wyglądał. A powiedz mi, jak ty się czułeś? Jak Filip wtargnął z kamerą? Tak, Filip wtargnął z kamerą, powiem ci, że nie byłem zaskoczony, bo już wiedziałem, że to się szykuje, ale że będzie nagrywał po prostu od wejścia. Ale tak czy inaczej to nie jest coś, na co wiesz, reaguję gładko i od razu wiem, jak mam się zachowywać, no nie? Wiesz, jestem jak Ricky Bobby z Talladega Nights, tego filmu, wiesz, nagle nie wiem, co mam zrobić z rękami, no nie? I, wiesz, i różne dziwne rzeczy wychodzą. Werbalnie też to się zdarza. Więc, Okej. więc no, nie jest, to jest nowe środowisko, nowa sytuacja i po prostu trzeba się będzie do niej przyzwyczaić. No to się przyzwyczaimy. No jejku, no adaptacja, no trzeba się adaptować do sytuacji. Mam Ja nadzieję, że się chciałem- Ale przyzwyczaimy. Filip za to... No, jasne. Mam nadzieję, że się przyzwyczaimy. Nie, Ja byłem powiedz, co ja za to pospinany powiem. tak, że... Powiedz, co ja za to będę miał. Filip za to... Tak. Filip za to cały czas dobrze reżyserował, pokazywał, na co można zwrócić uwagę, jakie ujęcie można zrobić, o czym opowiedzieć, więc widać, że chłopak ma po prostu w głowie od razu, co chce zrobić i co z tego chce wyrzeźbić. I to się da wyczuć, po prostu. No i mamy nadzieję, że wy to wyczuliście w tych finalnych klipach, które zmontował z tej surówki, która u nas siedziała. Ja chciałem dodać z kolei, że jak wszedłem do ciebie, Dominik, to moje pierwsze wrażenie było, wow, facet żyje robotą, tak? Tutaj jakaś słyszarka do głosów, tak? Bo tam coś takiego powiedziałem, o, suszarka do włosów, a ty od razu, słyszarka do głosów? Kapitalne skojarzenie. Chciałem cię za to pochwalić, bo jak to słyszę, to jakoś tak mi się wesoło robi. Natomiast patrzę na twój pokój, jak wchodzę, patrzę,
tutaj właśnie słyszarka do głosów, tam bastrapy, tu jakieś koce, wytłumiacze, tutaj jakieś w ogóle tablice opisane. Mikrofon na ramieniu. Z opisałem, mikrofon na ramieniu, tak. I myślę sobie, kurczę, facet albo jest pracocholikiem, albo ma naprawdę po prostu pozytywną korbę na punkcie swojej pracy. Czy przypadkiem właśnie nie jesteś zbyt pochłonięty przez tą swoją pracę, Dominik? Wiesz co? Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Korba jest, to się dzieje faktycznie, no nie, że trochę się wkręcam w pracę, wyszukuję, wiesz, no cały czas chcę się polepszać, to jest chyba normalne w zawodzie, który się lubi, ale staram się mimo wszystko, mimo że to jest na jednej przestrzeni, staram się jednak trzymać te dwa światy oddzielnie, znaczy wiesz, dwa światy, mówię, przestrzeń roboczą oddzielam od przestrzeni sypialnianej, relaksacyjnej, no nie, bo no po prostu to trzeba wiesz, te granice jasno wyznaczać i mimo to, że wiesz, że ta przestrzeń robocza wylewa się na inne ściany, no musi po prostu, jest pogłos w pokoju, ściany są łyse, betonowe i odbijają dźwięk i to jest niepożądane. Kiedyś być może zrobimy właśnie nagranie tak, żebyście dobrze słyszeli Okej. różnicę między gładkim a dźwiękiem odbitym. Czyli chcesz się obronić i powiedzieć, że to nie jest tak, że wstajesz rano i już masz wyciągnięty tutaj statyw nad sobą z mikrofonem i mówisz: dzień dobry, jaki mam dzisiaj piękny głos. Sprawdzasz po prostu elikwoty, które się dzisiaj wydzielają. Następnie wstajesz, idąc do łazienki, nie wiem, robiąc poranną toaletę, to po drodze suszysz sobie włosy w słyszarce do głosu. Słyszę głosy wtedy. Słyszę głosy na głowie, Słyszysz tak. głosy, potem wracasz i od razu testujesz swój mikrofon i poprawiasz koce. To nie tak wygląda. To wy też słyszycie głosy? Ja słyszę włosy. A, kurczę. Słyszę włosy, suszę głosy. Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Wstaję, załatwiam wszystko, co muszę załatwić, proszę ciebie, wiesz, normalny mam poranek, po prostu, wiesz, pracuję z domu, ale traktuję to, wiesz, jak jednak wyjście gdzieś, no nie, wiesz, to nie jest tak, że wstaję i od razu w piżamie siadam i nagrywam i mam wszystko gdzieś, no nie, bo jednak praca z domu wymaga od ciebie tego, żeby jakąś dyscyplinę sobie wrzucić. Bo tak naprawdę nie musisz, wiesz, myć zębów, nie? Nie musisz ubierać się jak człowiek, bo cię tylko słyszą, jest tylko mikrofon, tylko ty i mikrofon. Ale taka rutyna się przydaje i nawet wyjście do sklepu rano po bułki i mleko i wiesz, to już jest dla mnie po prostu jak przeprawa do pracy. Wracam, jem śniadanie i wtedy dopiero jest robota. Marek, ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, jeżeli można. Tak. Czy przypadkiem coś ci się nie wgryzło w pięty, że jesteś taki spięty? żartowałem. No, napięty jestem jak łuk indiański. Skupienie na 100%. Samo to, że ja tutaj jestem, że mówię, ja już jestem mega zadowolony z siebie, z was. Ciągniecie po prostu mnie za uszy do góry. Jest po prostu rewelacja, więc No to super. sytuacja z kamerą, gdzie po prostu tak mnie spinała, no ja widzę, czuję, że no, to nie jest jeszcze luz, ale jestem w stanie coś powiedzieć. Jestem w stanie No. jakkolwiek się wypowiedzieć, no i no, jest rewelacja, tak? A to jest dopiero pierwszy krok, tak? Słuchajcie, wspomniałem o tym, że Marek jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. Zresztą tak jak każdy z nas trzech jest profesjonalistą w swojej dziedzinie, ale nie powiedzieliśmy za wiele, co to dokładnie znaczy, że Marek zajmuje się technologią transkrypcji tekstu, że Filip jest operatorem, a ja jestem lektorem. Są aspekty naszych zajęć, które na początku nie wydają się oczywiste i to byśmy chcieli wam właśnie przybliżyć w następnym odcinku, bo wydaje nam się, że zasługujecie na to, żeby wiedzieć więcej o każdej z naszej profesji i dlaczego w ogóle śmiemy wam mówić, w jaki sposób należy to robić. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jesteście z nami, jesteście podczas tego pierwszego kroku w chmurach. Napiszcie w komentarzach, co wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to też napiszcie, ale trochę mniej. Dzięki wielkie, że możemy się uczyć również z wami. Bardzo chętnie odpowiemy na komentarze i
widzimy się w następnym odcinku. Było sporo mowy o adaptacji przestrzeni, ale ja się zastanawiam i największą niewiadomą dla mnie na ten moment i pewnie dla nas w ogóle też, wszystkich trzech, jest to, czy my zaadaptowaliśmy się do tego medium, jakim jest wideo podcast, czy właśnie odebraliście nas pozytywnie, czy chcecie się uczyć razem z nami, czy macie w ogóle potrzebę tworzenia wideo podcastów, czy poczuliście, że to może być coś dla was w ogóle, więc pozostańcie z nami, bo mamy plan wypuszczać te odcinki co jakiś czas, dosyć seryjnie i mam nadzieję, że ten rozwój nasz i wasz będzie widoczny, że będziemy się wymieniać tym, bo jeżeli nie nawiążemy razem tej relacji, nie będzie wymiany interakcji między wami a nami, to w sumie chyba nie ma sensu tego robić, więc liczymy na pozytywny rozwój. A ten, co zaczął ten wideo podcast, pewnie go i zaraz zakończy. Dominik? Tak jest. Pamiętajcie, że dla nas to jest, podcasty są nowym medium na starych narzędziach. Wykorzystujemy to, co już umiemy, narzędzia, które już mamy do robienia czegoś nowego. Więc miejcie trochę tylko wyrozumiałości dla nas. Jeśli coś było nie okej, piszcie. Jeśli było okej, piszcie. Będziemy odpowiadać, czytać, śmiać się, płakać, może tylko w swoje ramiona nawzajem, ale nie damy wam znać, że dotarliście do naszych uczuć. Tak czy inaczej, bardzo dziękujemy za to, że z nami byliście. Filip, Marek, bardzo wam dziękuję za wprowadzenie naszej wspaniałej publiczności do tego świata i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, czołem. Cześć, do zobaczenia. No i spoko.